Ale żeby tutaj wejść, to jak myślisz, co trzeba zrobić? To trzeba zapłacić za wodospad. Coś, co jest wszystkich. Ale ktoś powiedział, nie, zrobimy płot, będziemy hajs z tego robić. Co o tym myślicie? Ciekaw jestem. Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnym odcinku z serii Kogoś jak to daleko. Łapeczka, komentarz, podanie odcinka jak najbardziej będzie niczym miód na serce kierownika. Zaczynamy. شدينا فيها العريضة زي طيور فاقدة زي صفيك في الهبيبة فرقتنا المسيخة. Proszę zobaczyć, jaka kręta droga. Kręta górska droga. Był checkpoint. Tutaj koleżka ananasy sprzedaje. Te ananasy w lesie tropikalnym. Tutaj wyżej w górach, no to są mniejsze znacząco. Oczywiście mango, ale mango jeszcze jest zielone. Jeszcze nie jest czas na mango. Zobaczcie, jaka różnica w kolorach. Zjeżdżamy z gór, więc będzie już tylko goręcej. A teraz coś, co rozwali wam banie. Naszym celem z Hanią było odwiedzenie w Togo wodospadu. Przepraszam, się trochę zatkałem. Wodospadu. I wyobraźcie sobie, i to pokazuje mentalność afrykańską. Zobaczcie. Płot. Tutaj kaskada, czyli waterfall, czyli wodospad za nami. I żeby tam wejść, ulica tutaj. Czyli wodospad jest dosłownie 10 metrów od ulicy. Ale żeby tutaj wejść, to jak myślisz, co trzeba zrobić? To trzeba zapłacić za wodospad. Coś, co jest wszystkich. Ale ktoś powiedział, nie, zrobimy płot, będziemy hajs z tego robić. Co o tym myślicie? Ciekaw jestem. Pokażę wam wodospad trochę tutaj z dziury. Wodospad bez dwóch zdań wygląda bajecznie. Ciekaw jestem, ile kolega nam krzyknie, bo my chcemy tam wskoczyć, się wykąpać i w ogóle będzie cudownie. Ale jak on nam krzyknie, nie wiem, po 30 zł za wejście od łebka do tego wodospadu, no to ja chyba wtargnę tam i na przypale to zrobię. Nie no, w sensie ciężko mi jest się pogodzić, wiecie, kiedy ktoś na przykład do jeziora pobiera opłatę, do linii brzegowej jeziora, albo na przykład nie pozwala być na plaży, przy morzu czy przy oceanie, no bo mówi, że to jest jego, albo takie sytuacje jak ta. Trochę mnie tak rozwalają. Ale to jest Afryka. Tutaj trzeba troszkę zmienić percepcję, trochę zmienić swój tok myślenia. Tak obrócić o tak 180 stopni. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na materiale z Afryki, nie tylko z Togo, bardzo dużo znaków takich informacyjnych, projektowych jest po prostu namalowane. Nie jest wydrukowane, bo żeby wydrukować to, po pierwsze trzeba mieć sprzęt, żeby to zaprojektować graficznie, ktoś musi to umieć, a malowanie to jest taka pierwotna cecha, taki pierwotny skill, bym powiedział, niżeli cecha, którą ludzie mają i którą ludzie wykorzystują przy tego typu projektach graficznych. Bilecjon, zakupiłem. Hanna, a co ty myślisz ogólnie o takim zagradzaniu wodospadów? Wiesz co? Co czujesz? No głupio, że coś, co jest tutaj dla społeczeństwa dobre, żeby przyszli się chociaż wykąpali, dla higieny. Oni też płacą. To oni też płacą, więc bez sensu zamykać takie dobra. No właśnie, dla zwykłej higieny, to prawda. A myślę, że nie mają problemu tutaj z masową turystyką. Na pewno nie, ale no tak, jedna strona to, że to miejsce jest czyste, tak. Bo normalnie by było brudne jak nie wiadomo co, ale może niekoniecznie, bo po drodze śmieci nie widać.
No, może to nie wiemy, jak będzie to wyglądało tam. No właśnie, świadomość wydaje mi się tutaj jest wysoka w odniesieniu, przepraszam, bo się zaplułem, w odniesieniu do natury. Moi drodzy, wprowadzam was w tajemnicze życie wodospadu. A teraz, moi drodzy, proszę mi zacząć zazdrościć, bo zaraz będę tam w majtasach i będę się kąpać. I proszę mi tutaj zazdrościć, chociaż cena 30 zł za 2 osoby wejścia tutaj to trochę dużo, ale się żyje. No i miejmy nadzieję, że to wesprze trochę lokalnych, że nie przewalą na browary. Proszę się przygotować na białą dupę. Daleki jestem od robienia zdjęć wodospadowych. Wyobraźcie sobie, że Markus, hello Markus, Markus z poprzedniego odcinka dogonił nas, żeby nam podarować wino palmowe. Prawdziwie nas dogonił. No, Matko, to jest mocniejsze. Czekaj, bo nie mogą na mnie patrzeć. Musisz w tą stronę. Bo jak skwaszę minę i powiem, że niedobre. słodkie? Nie. Alkoholowe? Tak. Ciężka sprawa. A teraz patrzcie na to. Oh, really good. Thank you. O, młody też? Młody! Kurde, młody się źle uczy. A odnośnie tego koleżki, który tutaj jest, on jest z Hiszpanii. Zaadoptował 3 dzieci z Togo. On jest z Francji. Nie jest Hiszpanem, ale mieszka we Francji. Tak. I jak miały po 14 lat, kiedy nie miały matki i ojca, i on je zaadoptował. Takiego koleżkę tutaj spotkaliśmy. Pewnie zastanawiacie się, jaka jest temperatura wody. Temperatura wody jest ekstremalnie przyjemna. Taka, że nie czujesz takie ochłodzenie, ale nie jest to tak zimne, jest takie przyjemne. I najważniejsze, ta woda idzie z gór, czyli jest przefiltrowana przez ziemię, przez skały, jest czysta. Zaraz wskakuję, ale już bez kamery. O, syrena! Słuchajcie, co to jest za kwiat? Takie często w domach widać. Albo na przykład tutaj. Ten. Też taki, powiedziałbym, powszechny w domowych doniczkach. My się zawijamy, bo turyści przyszli, zalali nam miejscówkę. To było odświeżające, takie przyjemne, takie nadające, powiedziałbym. Thank you, brother. Bye bye. Nadające taki to była energetyczna kąpiel. O tak mi to ujął. Znalezione, nie kradzione. Prawda? Prawda. Szefowa sobie miam. Lecimy sobie na motorku z naszym kolegą Izraelem. Mam nadzieję, że mnie słyszycie dobrze. Hania w środku, ja zamykam peleton. Hania jeszcze ma na buzi mango. Widać, że szarpała grubo. Obraz muralny przykryty browarem. No to jest zbezczeszczenie restauranta.
piwa, wszystko. Zobaczcie ceny. To mi się podoba, bo to jest po ludzku. Widzisz, ile płacisz? 400, Malta, to jest 3 zł. Nie, przepraszam, 3 zł, dobrze mówię, tak. 500 to jest 3 zł mniej więcej. Różne piwa, ale jaja. Hania, patrz jakie różne piwa są. I to są importowe piwa. Guinness, na przykład Irlandia. No słuchaj, ten Guinness mały kosztuje 4 zł. Na ich mniejsze warunki nie tak dużo. Winka różne. Chanet. Przecież to jest francuski, wiecie, francuskie dobra. Wyższego rzędu. Jedzonko zamówione, ale powiem wam szczerze, że restauracje z tego typu malunkami, jeżeli ktoś może z was prowadzi restaurację, to powiem wam, że takie malunki bardzo mi się podobają. One skradają moje serducha, bo nadają miejscu takiego lokalnego charakteru. Jeśli bym kiedyś miał restaurację prowadzić na Podlasiu, to na pewno bym coś z tego ściągnął. W sensie nie taki 1 do 1, tylko bardziej wizerunki przy pracy ludzi lokalnych bądź zawarcie historii, a my czekamy na jedzonko. Znowu to się stało, że najpierw zjadłem, a później coś do mnie zaczęło docierać, że miałem wam to pokazać. I co my tutaj zjedliśmy? Miał być ryż, był ryż, sosik pomidorowy, cebulka, wydaje mi się, że tam jakieś przyprawy, no i po kawałeczku bardzo malutkim rybki. Koszt 3 zł na łeb, ale trzeba zauważyć, że tego jest bardzo mało, więc było tego bardzo mało, bo już zjadłem. Dalej jestem głodny. Jak przyjedziecie do Togo, to spróbujcie koniecznie Yuki. To jest mieszanka smaku pomarańczowego, ananasa, papai, mango i banana. Przyjemny smak, taki przenikających się owoców. Jak oni to robią z tymi chemikaliami, nie mam pojęcia, ale smakuje. Moi drodzy, powiedzcie mi, witam serdecznie, moja drużyna, a to akurat z podstawówki. Powiedzcie mi, o co chodzi z tymi głowami afrykańskimi, togijskimi, z Togo, głównie dzisiaj. Ogarniam internet. Mówię szefowej, szefowo, kupujemy 3 gigabajty. I szefowa tak, pokazuję szefowej, bo to nie jest tak, że ja mówię, tłumaczę jej, tylko ja jej pokazuję. Jak krowa na rowie. 3 gigabajty. Szefowej pokazuje, że tam z sekcji promo, bo na wstępie masz promocję. Szefowa wydaje, ja sprawdzam, a tam jest 1,5 gigabajta. Pytam szefową, dlaczego nie wzięła tego z promo, bo to kosztowało 1500 i to kosztowało 1500. Tylko że na promo miałbym 2 razy tyle, bo 3. Ona mówi, już nie ma pieniędzy, już się nie da. No i co zrobisz? To nic nie zrobisz, no. No i teraz musisz znowu wydać z 2000 sefiszów, żeby kupić, bo szefowa się pomyliła. I tutaj, moi drodzy, konkluzja, że jeżeli chcesz mieć coś dopięte w Afryce, nie mówię tylko i wyłącznie tutaj w tym kraju, tylko ogólnie już w Afryce, to muszą mieć bata nad głową, bo niestety oni zrobią to po najniższej sile oporu, bo dla nich biały obywatel, dla siebie będą promocje szukać, tam przegrzebywać, żeby było taniej, ale białemu obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej niestety nie mają takich zapędów, tylko od razu najniższa siła oporu, dzida, tam 1,5 giga, jak mi się skończy, to zapłaci dalej. Kurde, no normalnie już 1744 raz uświadamiam sam siebie, że trzeba mieć nad nimi bata. Źle to brzmi, ale taka prawda. Szefie bez nerwów. Szefie, bo osiwiejesz i szefie... Hello brother. Szefie, bo zemdlejesz z tego wszystkiego, a to nie jest dla ciebie najlepsze. Szefie, ile jeszcze świata... Patrzcie, jak dupki wystają. Wiedzą, jak reklamować. Świata tyle jeszcze. Szefie, więc ty się nie denerwuj. Tam się dzieją szemrane interesy, ale ja wam pokażę coś bardziej szemranego. To jest łóżko, to jest z worka łóżko zrobione. Materac. Materace wypychają trawą. Nie wiem, nie, to jest to jest słoma.
Materace z tego robił, ale fajne. Piękne materace. Tutaj z materiału. Elegancka. Togo ma swoje materace, swoją produkcję. Idziemy do Józefa szemrane interesy robić. Patrzcie jak mordę obudzę. Mordula. Go. A mamy toaletę? Chciałam ręce umyć przed jedzeniem. Proszę zobaczyć, spaghetti, bułeczka, jajeczko, omlet, wątróbka nasza ulubiona. Niam. Smacznego! Te reklamy z głośnikami to rozbijają umysł. Przed chwilką to co widzieliście, co jedliśmy, to spaghetti. Hanie chcieli na chlebie uwalić, ale Hania się nie dała. No za 2 malutkie kawałeczki chleba. No gość jak krzyknął, to kapelusz Hani spadł. Ale ja to robię z pasji. Z pasji. Ale to jest dobry Do trening. negocjacji. To jest dobry trening, bo później to się przydaje w życiu codziennym. Zdecydowanie. Taka Wiecie, w życiu codziennym w Polsce nie jest to takie łatwe jak z barmanem w Afryce, ale pewnie, zawsze trening jest No dobry. tak, ale jak pracujesz, wiesz, z umowami, te różne sprawy, negocjujesz ceny, się przyda. No troszkę tak, chociaż w realnym życiu jest trudniej. No tak. No bo ceny są niższe tutaj. Haha, haha. Ania pyta, co tutaj jest z limonek. Tutaj jest limonek, moi drodzy, widzicie sraczkę w butelce. 100% pewności. Krem wybielający. Tutaj można kupić bardzo mocny krem tiktokowy. Tutaj na odmłodzenie. Tutaj wybielający. Dużo jest tego wybielającego. Wiecie dlaczego? Ponieważ kolor biały się kojarzy z dostatkiem i kolor biały kojarzy się z pieniądzem. Szampan, czarne włosy. W drogerii jesteśmy. Czy ja wam mówiłem, że około roku 1417 Portugalczycy odkryli Togo, a w XIX wieku rozkwitał tutaj w tym kraju handel niewolnikami. A co jeszcze z tego najważniejsze, to do 1918 roku było tutaj tak zwane państwo o nazwie Togoland i obejmowało również część Gany. A co za tym idzie, była to kolonia, uwaga, niemiecka. Dlatego też w niektórych miejscach, zobaczcie, możecie zobaczyć tego typu godło niemieckie po niemiecku, po francusku i po lokalnemu. Po angielsku zapomnij proszę ja ciebie. I wyobraźcie sobie bardzo ciekawą kwestię dotyczącą tego, że w szkole możesz spotkać się z 3 językami: angielski, francuski, niemiecki. Francuski rzecz jasna najbardziej urzędowy, później jest angielski albo niemiecki i angielski. W zależności jaka szkoła, jaki kierunek, jaki poziom edukacji. Widzowie, czy uważacie, że byłoby wielkim przegięciem, gdybym na przykład teraz tutaj położył sobie ten stelaż, rozłożył sobie materac, nadmuchał i do tego jeszcze sobie śpiworek rozłożył? Czy to by był przypał i przesada, żeby tutaj zrobić nockę? No są łóżka, tak? One wyglądają mi, witam serdecznie, one wyglądają mi na dostępne, przystępne, dostępne. Wszyscy nas pytają, czy chcemy z nimi jechać, a Hania już po prostu sfrustrowana i się nabija z nich i bekę czasami ciśnie, bo zatrzymuje i wiecie, i pyta, czy może z nimi jechać, w ogóle tamten już do ceny dochodzi, a później mówi, dobra, to już nie chcę. Ale jest to tak nagminne, że faktycznie w jakiś sposób trzeba tą emocję no dać jej ujścia, bo faktycznie w pewnym momencie tego już się robi naprawdę za dużo. Czarina togijska. Witam serdecznie.
czarina togiska. Matka Matula podjada sobie trawkę. Widocznie jakichś witaminek musi dla czarinki brakować. Może jakieś zaparcie jest. I umysł podpowiada czarince, żeby trawkę sobie owalić. A może jakiegoś szczura tam znalazła? Powiem wam tylko tyle. Jak spotykam czarinkę płci żeńskiej, to boli brzuszek, aż jej sutki wyskoczyły. Nie, bo trawkę zjada. Nie no, trawkę zjada może tak, na zaparcie, ale bardzo dużo tych psinek jest po prostu w ciąży. W ciąży z małymi czarinkami. Chodź, pogłaskam. Czeka na żygant. O, mysia. Policyjna kontrola. Tutaj, moi drodzy, trzeba pamiętać, tutaj problemu kolega mówi nie ma, ale smarowanie jest jak najbardziej na początku dziennym. Niestety jest tutaj z tym problem. Podjechaliśmy kawałeczek z naszym koleżką, który handluje z Nigerią. Tutaj zobaczcie, jeśli chcesz odwiedzić góry stroną turystyczną, czyli to miejsce, to musisz do koleżki podjechać tutaj w niebieskiej budce i zapłacić specjalną opłatę, żeby wjechać i pochodzić po górkach. I wyobraźcie sobie, że to go pod tym względem no, po prostu mnie rozwala, bo tak jak było na odcinku z wodospadem, to teraz, żeby pojechać po prostu na górkę, która ma 600 metrów w najwyższym punkcie, to trzeba zapłacić jakieś pieniążki. Hania zrobiła research. Moi drodzy, uwaga, 40 zł za osobę po to, żeby można było tam być, przekroczyć tą linię, czyli 80 zł za 2 osoby. Plus, rzecz jasna, jak tam zajedziesz, no to nocleg jest 2 razy droższy niż normalnie, bo to w górach. Oczywiście jedzenie też jest 2 razy droższe, bo to w górach. A dosłownie no rzut beretem. 1,5 kilometra do góry. Kurczę, dziwna sprawa, nie? Tak czy inaczej, moi drodzy, takim akcentem mało przyjaznym żegnam się z wami. Jestem już trochę zmęczony. Upraszę się o łapeczkę, komentarz i pocztę pantoflową, sandałową, nie pantoflową. I mam dla was też wiadomość. Ci, którzy dotrwali do końca odcinka, będą wiedzieć. Na dniach Hania wraca do Polski, a ja zostaję sam. Więc jeżeli oglądasz odcinki do końca, od deski do deski, to takie smaczki na pewno cię nie ominą. Moi drodzy, więc podróżować będę sam. Troszkę mi smutno, bo z Hanią się świetnie podróżuje. Zatem będzie to smutny czas. No może nie do końca, bo wiecie, że kierownik nie jest smutnym człowiekiem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Proszę czarki i pulpety pogłaskać, pokazać czarką i pulpetą ich koleżków z Togo. Więc wszystkiego dobrego. Czołem.